Serdecznie zapraszam do odcinka 120 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 57. W poprzednim 119 odcinku opowiedziałem o wyznawcach Talmudu. W tym odcinku opowiem o stosunku wyznawców judaizmu do chrześcijan w czasach współczesnych. W sierpniu 2024 roku w raporcie Centrum Rosing pod tytułem Ataki na chrześcijan w Izraelu i Jerozolimie Wschodniej opisane zostały ataki na chrześcijan, w tym opluwanie, nękanie fizyczne, niszczenie mienia oraz zakłócanie nabożeństw. Ataki talmudystów z nad rzeki Jordan podzielono nawet na dwie kategorie, to znaczy smash, czyli przemoc i wandalizm w miejscach kultu religijnego, oraz squeeze, zmuszanie społeczności chrześcijańskiej do porzucania swojej wiary, opluwania księży czy naciski na zakonnice, aby nie nosiły krzyży. Ataki na chrześcijan poza granicami państwa położonego w Palestynie są powszechnie znane, nawet w naszym małym imperium. Ale dlaczego dokonują tego Żydzi w swoim własnym kraju? Rabin Ovadia Joseph, duchowy przywódca partii Szas, oznajmił, że Goje rodzą się po to, by służyć Żydom. Po co są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie, zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami, do zwierząt pociągowych, pisze Rzeczpospolita. Izraelski minister energetyki Israel Katz, jak podaje agencja Reutera, wydał instrukcję w sprawie natychmiastowego odcięcia dostaw wody do strefy Gazy. W momencie wydania tego oświadczenia energia elektryczna i paliwa nie były dostarczane do Gazy już od 2 dni. Kilka dni wcześniej izraelski minister obrony Yoav Gallant zapowiedział, że strefa Gazy zostanie poddana całkowitej blokadzie, polegającej na zupełnym odcięciu dostaw żywności, elektryczności i paliw. Gallant powiedział: walczymy ze zwierzętami w ludzkim ciele, dlatego postępujemy adekwatnie do sytuacji. Cytat ten ukazał się zarówno w agencji Reutera, jak i w mediach izraelskich. W maju 2008 roku doszło do incydentu w miejscowości Or Jehuda, której prowodyrem był zastępca mera miasteczka Uzi Aharon. Przyjechał on samochodem z głośnikiem na dachu do dzielnicy zamieszkanej przez imigrantów z Etiopii i nakazał oddać mu wszystkie egzemplarze nieuznawanego przez Żydów Nowego Testamentu. Studenci z żydowskiej szkoły rabinicznej i jesziwy wtargnęli do domów prywatnych i rozpoczęli przeszukiwania. Żydzi zebrali w ten sposób kilkaset egzemplarzy Nowego Testamentu i po ułożeniu na stosie spalili je. Media izraelskie nazwały ten akt przemocy i wandalizmu aktem protestu przeciwko szerzeniu chrześcijaństwa w żydowskim państwie, jakim jest Izrael. Ataku na chrześcijan dokonali Żydzi ortodoksyjni, gdyż miasteczko Or Jehuda należy do religijnej partii Szas. Wyjątkowo atak na imigrantów z Etiopii potępiła Nowojorska Liga przeciwko Zniesławieniu ADL, zajmująca się zwalczaniem antysemityzmu. Potępiamy ten ohydny czyn. To pogwałcenie wszystkich żydowskich wartości. Żydzi nie mogą zapominać, że kiedyś to Talmud i Tora były palone na stosach. Według historyków 17 czerwca 1242 roku w Paryżu spalono 24 wozy wypełnione żydowskimi manuskryptami, a w 1264 spalono księgi talmudyczne w Hiszpanii.
Do spalenia Talmudu doszło również w 1558 roku w Wenecji, gdzie spalono wiele egzemplarzy za zgodą Senatu Weneckiego. Na Wenecji kończy się krótka lista palenia ksiąg talmudycznych. O jakich więc żydowskich wartościach mówi ADL, skoro przez 400 lat po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa Żydzi wyznający judaizm rabiniczny prześladowali chrześcijan, nie tylko niszcząc Nowy Testament, ale dokonując prześladowań i mordów. Izraelska gazeta Haaretz porównała działania Żydów ortodoksyjnych z Or Jehuda do narodowych socjalistów. Gdyby to nie chrześcijańskie, ale żydowskie księgi zapłonęły na stosie w jakimś europejskim kraju, przywódcy Izraela ostro potępiliby taki akt jako antysemicki. Gazeta wezwała prokuraturę do oskarżenia winnych i natychmiastowego wyrzucenia z pracy Aharona. Czy faktycznie ukarano winnych? Wątpliwe. W Izraelu żyje kilka tysięcy chrześcijan i są oni często atakowani przez sąsiadów żydowskich. Ich domy i świątynie są podpalane, a oni sami są często ofiarami napaści. Jaki był stosunek Polaków do Żydów w średniowieczu? W XIV wieku, podczas kiedy różne narody deportowały Żydów, nasz król Kazimierz Wielki witał ich radośnie. Mało tego, w 1334 roku polski król przyznał Żydom z Krakowa i Małopolski przywilej, który gwarantował podstawowe prawa, w tym handlu i wolności religijnej. Postępowanie Kazimierza Wielkiego można porównać do postępowania faraona wobec Józefa i jego żydowskiej rodziny w starożytnym Egipcie. To właśnie prożydowski Kazimierz zapoczątkował długoletnią tradycję Polski jako bezpiecznego schronienia dla Żydów w Europie. Na początku XVI wieku do Rzeczypospolitej ściągali Żydzi, wygnani z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Austrii i Czech. W połowie XVI wieku na ziemiach polskich żyło już około 80% ogółu Żydów świata. Jednym słowem, korona Królestwa Polskiego i później Rzeczpospolita Obojga Narodów stawały się powoli kolejnym państwem żydowskim. Efekty prowadzenia takiej polityki odczuwamy współcześnie i chociaż według spisu z 2011 roku przynależność do mniejszości żydowskiej zadeklarowało zaledwie 7353 obywateli polskich, to według umiarkowanych szacunków w Polsce zamieszkuje około od 20 do 25 tysięcy osób świadomych swego żydowskiego pochodzenia. Należy jednak pamiętać, że współcześni wyznawcy judaizmu wcale nie muszą oficjalnie ujawniać swojego pochodzenia, gdyż większość z nich to potomkowie konwertytów, czyli Żydów udających katolików, ale praktykujących judaizm. Kim są owi Żydzi ukrywający swoje pochodzenie, trudno określić, ale będą to ludzie zajmujący stanowiska w administracji publicznej, prawnicy, lekarze, dyrektorzy dużych przedsiębiorstw, posłowie, radni, działacze, dziennikarze, publicyści, politycy, pracownicy służb trzyliterowych i ogólnie ludzie sprawujący władzę nie zhańbieni pracą fizyczną. Ile więc może być wszystkich Żydów w Polsce? Przed wojną w naszym małym imperium mieszkało około 3 milionów Żydów, a po wojnie w 1946 było ich zaledwie 220 tysięcy. W latach 90. powstały warunki sprzyjające żydowskiej ekspansji, wywołane przez elitę żydowską i nazywane potocznie transformacją ustrojową Polski. Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith, międzynarodowa organizacja masońska, założona została w Polsce już w 1922 roku w Krakowie, ale została rozwiązana przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1938 roku.
Niestety Binaj Bridge pojawiła się w Polsce ponownie z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego 9 września 2007 roku. Już w 2005 roku w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński zapalał świece chanukowe, a w tym samym roku do polskiego Sejmu wprowadził ten żydowski zwyczaj ówczesny marszałek Sejmu Marek Jurek. Według nieoficjalnych informacji internetowych polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za rządów PO i PiS-u wystawiło około 100 000 polskich paszportów in blanco dla obywateli państwa nad rzeką Jordan. Jednoznaczna reakcja polskich posłów na działania Grzegorza Brauna w polskim Sejmie potwierdza, że zdecydowana większość z nich jest powiązana z tą nacją. Ukrywane akty prawne pomiędzy rządem polskim a rządem państwa nad rzeką Jordan, przyznanie immunitetu dla przywódcy tegoż państwa, pomimo nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny, wyraźnie wskazują na znaczny wpływ i udział mniejszości żydowskiej we władzach polskich. Według GUS-u polscy urzędnicy stanowią od 400 000 do prawie 1 miliona osób. Biorąc pod uwagę inne grupy społeczne, potencjalnie zdominowane przez wyznawców judaizmu, można teoretycznie domniemywać, że Żydzi w Polsce mogą stanowić mniejszość liczącą nawet 1 milion obywateli. Należy jednak pamiętać, że to właśnie Żydzi byli pierwszymi chrześcijanami, jak również część populacji żydowskiej porzuciła talmudyczne przekonania o wyższości ich rasy. Dlatego też można przyjąć, że wśród polskich Żydów są również osoby broniące polskich wartości chrześcijańskich. Źródła internetowe podają, że obecnie w państwie położonym nad rzeką Jordan zamieszkuje około 10 milionów ludzi, z czego 75% stanowią Żydzi, 20% Arabowie i pozostałe 5% stanowią inne ludy, w tym chrześcijanie. Jeżeli przyjmiemy istnienie 1-milionowej mniejszości żydowskiej, to biorąc pod uwagę realia z nad rzeki Jordan, liczba chrześcijan żydowskiego pochodzenia prawdopodobnie nie przekracza liczby 50 000 mieszkańców naszego kraju. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 120, w którym opowiedziałem o stosunku talmudystów do chrześcijan w czasach współczesnych. Serdecznie zapraszam na odcinek 121 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 58.